Oczywiście jest taka możliwość, tu właśnie działa ten element jakby zmniejszonego dystansu pomiędzy uczestnikami a graczami, przepraszam, a twórcami gier. Na spotkaniu pojawiają się między innymi ogłoszenia o pracę. Firmy przychodzą na przykład HR-owcy, którzy poszukują testerów, programistów. Oni o tych czasami opowiadają właśnie o konkretnych stanowiskach, jak wygląda też tworzenie gier, a z doświadczenia widzę, że właśnie na nasze spotkanie przychodzi dużo graczy, którzy takiej pracy poszukują i jest to na pewno jakby dzięki temu ułatwienie zdobycia tego kontaktu, no i w cudzysłowie wkręcenia się w branżę grową. Oczywiście też znam też takie osoby, które są jakby samoukami i którzy na przykład poszukują osoby do rozbudowy zespołu. Czyli to nie jest firma, to jest bardziej osoba jakaś niezależna, ale która też poszukuje do swojego zespołu. Dzięki temu no jest możliwość faktycznie jakby właśnie znalezienia pracy w tej branży growej, której ludzie szukają. Jak najbardziej. Na przykład chyba taki najbardziej najświeższy CD Projekt Red pochwalił się ostatnio bodajże 236 milionów przychodów złotych. Po premierze, 6 tygodni po premierze tyle CD Projekt uzyskał dzięki sprzedaży Wiedźmina 3. 200 000 sprzedanych sztuk tej gry w Polsce. No to jest taki jeden przykład, oczywiście największy, ale bardzo też obrazowy, jak firma polska produkująca gry potrafi się wybić na arenie międzynarodowej. Jest to jak najbardziej dochodowy event. No, skutkiem też tego są właśnie powstające kolejne gry. Oczywiście może nie o takiej skali, mniejsze, ale jak najbardziej jestem zdania, że no, można na grach w dzisiejszych czasach dużo zarobić. Tutaj oczywiście wspomniany Wiedźmin 3 to jest taki chyba przykład już teraz standardowy, ale na pewno nie można zapomnieć o Dying Light, które też cieszy się bardzo dużą popularnością, bodajże 4 miliony sprzedanych sztuk na całym świecie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak samo mniej niezależne produkcje, niezależne produkcje, mniejsze tytuły jak This War of Mine. No, to są tytuły, które przebiły się jakby właśnie do tej świadomości międzynarodowej i są rozpoznawalne na całym świecie. To są przykłady może faktycznie takich największych sukcesów, ale tych gier polskich jest dużo, dużo więcej. W obecnych czasach są już studia kierowane właśnie, tworzone do osób, które chcą robić gry. Między innymi w Bydgoszczy powstał Game Deck na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Tam można nabyć wiedzę potrzebną do tworzenia gier. Wcześniej, kiedy takich studiów nie było, ludzie kończyli różne kierunki. Oczywiście informatyka, programowanie to były takie najbardziej podstawowe, ale znam też dużo osób, które ukończyły polonistykę i teraz specjalizują się w pisaniu scenariuszy do gier. Więc tak naprawdę każde studia, nie tylko nawet te growe, mogą nam umożliwić pracę w branży gier. Oczywiście tym bardziej one będą gdzieś związane z tymi grami, no to kontakt jest łatwiejszy, bo też łatwiej chociażby postarać się o praktyki zawodowe w danej firmie. No i nauka to jedna, a druga rzecz to jest praktyka. Warto też po prostu, jeżeli ktoś marzy o tworzeniu gier, samemu coś już robić w domu. Albo pisać scenariusze, albo tworzyć koncepty do gier. Jeżeli ktoś ma umiejętności programistyczne, potrafi korzystać z edytorów do gier, no to próbować już coś samemu stworzyć. No na chwilę obecną oczywiście w internecie jest taka strona Skillshot. Ona jest kierowana głównie do osób, które już jakieś doświadczenie mają i to raczej programiści, graficy. Są również blogi. Ja też zajmuję się na swoim blogu ogłoszeniami o pracę w branży gier. Także na Pogradajmy, na tych spotkaniach dla graczy można też ogłoszenia uzyskać. Wystarczy wpisać gry wideo i poszukiwane stanowisko w Google i już natrafimy na pierwsze ogłoszenia dotyczące pracy w branży gier. Jest mnóstwo gier, mnóstwo powstających gier w Polsce, mnóstwo deweloperów. Tutaj taki przykład jeden. Miałem przyjemność być na Digital Dragons w tym roku.
I na jednym takim evencie odbywającym się w Krakowie, gdzie przyjechały, powiedzmy, jak z tego co byłem w stanie ocenić, przedstawiciele z 4 miast, pojawiło się ponad 50 gier powstających w chwili obecnej. No, co też pokazuje, jaka jest skala. To są gry dopiero, które powstają. Nie możemy zapomnieć o całej Polsce. Tam na przykład nie było, z tego co pamiętam, tylko jedno studio było z Warszawy, ale właśnie w Warszawie jest bardzo dużo twórców growych. Tutaj też właśnie Kraków, Katowice ma też swoich reprezentantów. Skala jest ogromna i jest to jakaś tendencja w chwili obecnej na pewno zwyżkowa. Co chwilę, dzisiaj na Pogradajmy Integration Part Edition 3 między innymi też są nowe gry, które jeszcze nie były zapowiedziane, a które dzisiaj zostaną.